Привет. Cześć, mówi Przemek Truściński, Trust. Jestem rysownikiem, ilustratorem, grafikiem, a najbardziej znany jestem z tego, że tworzę komiksy od kilkudziesięciu lat. I to komiksy, które wydaje mi się są dosyć ważne jakby w historii współczesnego polskiego komiksu, więc mam to szczęście, że jako twórca coś wprowadziłem do współczesnego polskiego komiksu. Ilustruję książki, ilustruję różne artykuły w magazynach, w gazetach. A tym, co chyba najsłynniejsze i może się spotkaliście z tym moim projektem, to postać Wiedźmina, którą zaprojektowałem do pierwszej gry The Witcher. Na wystawie na festiwalu będę pokazywał dwa komiksy i prawdopodobnie ilustracje do mojego najnowszego albumu Andzia, a komiksy, które zobaczycie, to Demony, do których scenariusz napisał Paweł Tymofiejuk, oraz Podbój Księżyca Michała Jabłońskiego. Oddziela je mniej więcej kilkadziesiąt lat tak naprawdę i fabularnie i stylistycznie są zupełnie inne. Może zacznę od starszego, Podbój Księżyca. To taka moja wariacja na temat, kto pierwszy postawił nogę na Księżycu i kto pierwszy de facto zdobył Księżyc i jakim kosztem. Więc będziecie mogli to zobaczyć właśnie w moim komiksie Podbój Księżyca. Komiks Demony to znowuż komiks, który scenariusz napisał Paweł Timofiejuk i to jest komiks, który dotyczy bitwy pod Grunwaldem, czyli jednej z najsłynniejszych bitew średniowiecza, w której wojska sprzymierzone polskie, litewskie, Rusi pokonały jedną z największych potęg świata średniowiecznego, czyli Zakon Krzyżacki. Ale dla mnie w tym komiksie było najważniejsze, żeby pokazać w sumie nienawiść ludzką, która wynika z nieznajomości innych, nieznajomości sąsiadów, braku chęci porozumienia, a dążności poprzez chciwość, łapczywość, niską ludzką naturę, dążenie do wojen i do rozwiązywania konfliktów poprzez no po prostu walkę. A ja zawsze uważam i sami wiecie, w dzisiejszym świecie i wam, i nam, i wszystkim ludziom na świecie powinno zależeć, żebyśmy się wreszcie zaczęli dogadywać, bo mamy jedną misję, nasze pokolenie, aby dla naszych dzieci i dla naszych wnuków ratować tą planetę, a nie zajmować się właśnie wojnami w imię czegokolwiek, religii, polityki, zasobów. Mamy jedną planetę i musimy sobie jakoś tak poradzić, żeby i ona troszeczkę odetchnęła, no i żeby nasze dzieci i nasze wnuki mogły dalej żyć w spokoju. I to jest ważne. A troszeczkę właśnie, jak tytuł wskazuje, Demony, komiks pod pretekstem średniowiecznej walki tak naprawdę mówi, jakimi demonami szarpie się natura ludzka, które to prowadzi do ogromnych tragedii, do wojen właśnie i do tego, czego generalnie nigdy nie chcemy. Więc o tym jest komiks Demony. Będzie też prawdopodobnie na wystawie parę ilustracji z mojego najnowszego albumu Andzia. I teraz parę słów pozwolę sobie powiedzieć. Jest to dla mnie bardzo ważne. To nie chodzi o to, że to mój ostatni album, moje najnowsze przedsięwzięcie, ale to jest jedno z najważniejszych w ogóle moich twórczych osiągnięć. I to ostatniej dekady, bo nad tym projektem pracowałem de facto 12 lat. Od pierwszego maila, którego otrzymałem z propozycją zilustrowania wierszy biskupa Mańkowskiego, do teraz minęło około 12 lat, a kto wie, może i nawet więcej. I finalnie jest teraz, właśnie się ukazało w ostatnich tygodniach album Andzia. I jest to niesamowite dla mnie przedsięwzięcie. Absolutnie doszło do niego w jakiś sposób surrealistyczny. Wiersze, które zilustrowałem, są bardzo surrealistyczne. I wbrew pozorom, bo napisał to biskup 100 lat temu,
Jest to pierwsza w ogóle publikacja tych wierszy i od razu z moimi ilustracjami i dopiero po 100 latach. I one są niesamowite, bo dla mnie na całe szczęście jestem mocno antyklerykalny, ale tutaj skupiłem się na tym, że nie to, że napisał to biskup, tylko to są świetne, surrealistyczne wiersze, przy których wiedziałem, że jestem w stanie stworzyć świat, w którym to się wszystko dzieje, te przygody tej naszej tytułowej bohaterki, czyli Andzi, że ten świat, który muszę stworzyć, po pierwsze jestem w stanie go stworzyć, a po drugie wiem, że te wiersze, te wersy, te wszystkie sytuacje, sceny, które muszę rozrysować, no, mnie również podniosą o poziom wyżej jako twórcę, bo będę musiał to zilustrować no i to spowoduje, że po prostu będę też lepszy jako artysta. I wszystko się sprawdziło. To, co przewidywałem te kilkanaście lat temu, no podniosło mnie jako artystę na pewno o ogromny dla mnie skok, poziom wyżej, znacznie wyższy poziom. A przede wszystkim to, co było tu najważniejsze. Stworzyłem dla tych wierszy zupełnie nowy świat. Bardzo atrakcyjny. I wiem, bo już pierwsze reakcje jakby potwierdzają czytelników, że w tym świecie czują się i świetnie i dzieci, i dorośli. Nikt nie czuje dyskomfortu. Zaprosiłem was, czytelników, tych, którzy będą oglądali te ilustracje, w zupełnie nowe rejony. W bardzo atrakcyjny świat wyobraźni, baśni, w takim, który będziecie mogli się zanurzyć bez żadnego skrępowania. Więc mam nadzieję, że kiedyś wy również jako czytelnicy będziecie mogli zapoznać się z całym albumem Andzi i będziecie mogli przeczytać te wiersze razem z oglądaniem moich ilustracji, które no, zajmują się tym, żeby tak w tej takiej jakiejś niesamowitej symbiozie przenieść was w zupełnie inne rejony wyobraźni i marzeń. Więc bardzo, bardzo bym się cieszył, jeżeli zobaczycie teraz na wystawie te ilustracje i mam nadzieję, że kiedyś też zapoznacie się z albumem. Trudno mi wypowiadać się o tym, jaka jest sytuacja w ogóle z polskim komiksem, nie tylko ze mną, jako jednym z elementów tej wielkiej układanki, jakim jest rynek komiksu w Polsce. Myślę, że generalnie większość twórców próbuje sobie jakoś dać radę i niektórym to wychodzi całkiem nieźle. Cały czas ukazują się nowe albumy, oferta wydawców jest dosyć spora. Myślę, że też w ogóle, jeżeli chodzi o rynek wydawniczy, on jakoś się ruszył, bo ludzie, którzy po prostu są zamknięci w domach, muszą coś czytać, muszą coś oglądać, muszą coś słuchać. Więc też wzrosło trochę czytelnictwo. Myślę, że komiksów czytelnictwo też wzrosło. Jedną z ważniejszych rzeczy, która się udała, i to bezwzględnie trzeba się bardzo z tego cieszyć, udała się też bardzo cyfrowa wersja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Nie dość, że wszyscy organizujący ten festiwal w wersji cyber, nie dość, że sobie poradzili z tym, że nie mamy już kontaktu bezpośredniego. Festiwal niczym już nie przypomina te poprzednie edycje. Wszystko jest w sieci, wszystko jest wirtualnie. To nie dość, że sobie z tym poradzili. Nie dość, że ciągle z ogromną sympatią byliśmy wszyscy ciekawi, co organizatorzy przedstawią, wszystkie atrakcje, to wyszło to wyśmienicie. Naprawdę ta edycja, oprócz tego, że oczywiście nie możemy się spotkać i normalnie pogadać, normalnie pooglądać komiksów, normalnie kupić komiksów, to ta edycja była świetna i myślę, że to też nauczyło, że można zorganizować udaną imprezę artystyczną w sieci. I myślę, że to też jest wspaniały wzorzec na następne edycje, kiedy już mam nadzieję wszyscy sobie poradzimy z COVID-em i będziemy mogli się spotkać. Ale ten festiwal w Łodzi udowodnił, że można zrobić imprezę, jak ja to już nazywam, hybrydową. Czyli spotykamy się na imprezie ci, którzy mogą przyjechać na festiwal, ale też jest ogromna, atrakcyjna oferta dla wszystkich tych, którzy zostali w domu, a komiksem, grami, popkulturą się interesują. Że można zrobić taki festiwal w wersji analogowej i cyfrowej. A w temacie
pandemii wirusa covidowego, myślę, że trzeba oddzielać te dwa tematy, czyli temat ja jako człowiek, jak ja to znoszę jako człowiek, oraz jak sytuacja wygląda moja jako twórca. Ja wiem, że wszystkim twórcom na całym świecie, plastykom, aktorom, muzykom, wszystkim jest bardzo ciężko. Ja mam to szczęście, że ledwo zaczęła się ta cała zadyma z wirusem, jak zaczęła się pandemia, pojawiły się lockdowny. Ja już miałem projekt, który będę jeszcze realizował dobrych parę miesięcy, więc jakby w tym sensie praca u mnie ciągle trwa. Ale też na całe szczęście mam też ciągle jakieś projekty ilustracyjne do książek i kilka jeszcze innych sytuacji, które no, pomogły mi jakoś przetrwać ten dotychczas jakiś ciężki czas, ten pandemiczny. Mówię o warstwie materialnej i takiej ludzkiej stronie tego tematu i myślę, że wszystkim ludziom na świecie jest po prostu teraz bardzo ciężko. Myślę, że też jak to wszystko na nas wpłynęło, będziemy wiedzieli tak naprawdę za rok, za dwa. Myślę, że teraz już wszyscy jesteśmy tym zmęczeni, wykończeni. Brakuje nam ludzi, brakuje nam kontaktów, brakuje nam koncertów, brakuje nam kina. Wszystkiego nam brakuje, tak naprawdę. I mam nadzieję, że jakoś sobie z tym, poradzimy. Natomiast, tak jak mówię, w moim przypadku, jeżeli chodzi już jako pracę artystyczną, twórczą, no to mam wrażenie, że jakby niewiele się zmieniło na całe szczęście, czyli ja mam dużo pracy i dużo ciekawych projektów, które muszę realizować. Więc pod tym względem rok 2020 jest ok. Ale jest podwójnie ciężka ta praca, ponieważ tak jak mówię, jestem też człowiekiem i tak jak każdego z nas po prostu ta cała sytuacja pandemiczna po prostu wykańcza. I myślę, że pod tym względem też możemy wprowadzać do swojej twórczości, mówię o artystach, zupełnie niespodziewane wątki, zupełnie jakieś nowe wartości, których może bez tego doświadczenia covidowego byśmy nie byli w stanie wprowadzić. Jestem bardzo ciekaw, czym zaowocuje w ogóle kultura, popkultura już po tym, jak mam nadzieję poradzimy sobie z wirusem. A póki co wszystkim zdrowia życzę, także trzymajcie się. Jako wielki fan sztuki rosyjskiej XIX-XX wieku jestem ogromnie szczęśliwy, że teraz wy na festiwalu Komisja będziecie mogli zobaczyć moje prace, więc w tej szczęśliwości bardzo was pozdrawiam, wszystkich uczestników festiwalu Komisja. Jestem bardzo szczęśliwy, że moje prace będą na waszym festiwalu. Na razie.